Cześć, witajcie. Jeżeli znacie odpowiedź na to, jak utrzymać porządek w ogrodzie, to świetnie, cieszę się, bo ja nie wiem. Próbowałam już tyle lat, słuchajcie, utrzymać porządek w moim ogrodzie, starać się tak, żeby wszystko ze sobą współgrało. Nadal mi nie wychodzi, ale w tym roku mam jeszcze mocniejsze postanowienie, żeby tak uporządkować sobie w tym roku ten ogród, żeby on mi przynosił radość tego, że ja do niego idę, a nie tylko to, że muszę zrobić jedną rzecz, drugą, trzecią, czwartą i na pewno pozbyć się połowy rzeczy, które mam, które zbierałam przez te kilka lat, jak posiadam ten ogród, słuchajcie, i kumulowałam, bo mówię, to się przyda. Takie przyda się, to są upakowane w każdym zakątku ogrodu, w domku ogrodowym, w takim domku ogrodowym narzędziowym, słuchajcie. Ja potem chodzę, szukam tego wszystkiego, o połowie zapominam i nie używam. W związku z tym dzisiaj postanowiłam posprzątać sobie pierwszy mój taki zakątek i to jest szklarnia, bo zaraz do szklarni będą przychodziły nasze sadzoneczki, które szykujemy w domu i tutaj trzeba zrobić porządek. W tej szklarni znajdują się doniczki, które znosiłam z ogródka podczas jesieni, znajdują się tutaj lasagne cebulowe, no i ten cały bałagan, który teraz możecie zobaczyć. Także zapraszam do oglądania odcinka. Tutaj możecie zauważyć, że ja mam, tak jak wcześniej wspomniałam, dużo donic z roślinami, ale także z tyłu mam tam puste doniczki i jakieś materiały, które używam podczas mojego sezonu ogrodowego. Na podejście tutaj na tym stole znajdują się pelargonie z zeszłego roku, a także fuksja i muszę je sobie przejrzeć, żeby zobaczyć, czy one jeszcze żyją i pozyskać także w przyszłości już niedalekiej sadzonki pelargonii. Także zabieram się za porządkowanie. Pierwszą rzeczą, jaką zrobię, to sobie przygotuję, słuchajcie, miejsce na moim stoliku, ponieważ tutaj mam pelargonię i mam tu jeszcze jakieś inne sadzonki, plus jeszcze jakieś inne rzeczy. Dlatego chciałabym, żeby sobie to miejsce po prostu uporządkować, tak żebym mogła przestawić doniczki, które są na ziemi w tej szklarni i mogłabym mieć więcej po prostu miejsca. Ale zanim do tego dojdzie, to czwarta kawa dzisiejszego poranka. Uwielbiam kawę. Napiszcie, czy też uwielbiacie kawę i czy jesteście takimi pijącymi ludźmi kawę jak ja, bo u mnie to jest tak 4-6 kaw dziennie. Nie mam problemów jeszcze z sercem, także jeszcze sobie na to pozwalam. I ostatnio zaczęłam pić kawę czarną. Przeważnie to była kawka z mlekiem, a teraz to jest czarna kawa, także trochę tańsza. Mam sadzonki porzeczki, które robiłam w zeszłym roku i myślę, że je troszeczkę wzruszę. Mają, słuchajcie, zawiązki, także mam nadzieję, że coś z nich będzie. One są takie, no są żywe, także mam nadzieję, że się przyjmą. No troszkę to potrwa, ale niech to. Niech sobie rosną. Czy będzie mi potrzebny taki słoik? Słoików mam tysiące, także nie sądzę. Takie opakowania po lodach, czy no głównie po lodach, słuchajcie, przydadzą się na wiosnę, bo tu mogę włożyć doniczki i one nie będą obsychały jak z jakimiś sadzonkami, także to sobie na pewno zostawię. Słoik nie jest mi potrzebny, to pójdzie do wyrzucenia i tutaj sobie od razu wezmę wiaderko, przygotuję na śmieci, bo tak jak mówię, pozbywam się tego, co nie jest potrzebne. No i przy takich porządkach znajdują się jakieś roślinki. Robiłam lasagne, słuchajcie, w zeszłym roku i się zastanawiałam, gdzie jest cała reszta moich cebulek. No proszę, jedne są tutaj. I to są mieczyki, ale nie tylko, bo jeszcze tu rozpoznaję lilię. Trzeba będzie to wsadzić do ziemi, póki jeszcze jest jakaś żywotność tego. Dokarmiam ptaki, jak jest zimno, aczkolwiek ostatnio nie przylatują. Idę im to wysypię. No i wszystkie takie talerzyki pod doniczki będę musiała umyć i to też pójdzie w osobne wiaderko. Zaniosę do domu i sobie też umyję.
U nas ostatnio były przymrozki takie -5, -6 stopni w ciągu nocy. Przykrywałam, jak widzieliście na szorcie, moje bób, cebulę i czosnek, żeby jednak je troszeczkę ochronić przed tym mrozem. Moje pelargonie widzę też poprzemarzały troszeczkę i następne dni mamy ciepłe, także je zostawię, ale oberwę im po prostu te liście, które przemarzły. Podczas mojego porządkowania zauważyłam, że moje jaskry zostały obżarte i proszę bardzo, tutaj jest złoczyńca. Słuchajcie, no nie ma litości, one po prostu mi zjedzą sadzonki i one się nie rozwiną, dlatego wysypałam tutaj niebieski granulat do tego, żeby się ich pozbyć. Ten, który tutaj siedzi, a było ich kilka, po prostu ubijam. Stolik mam, słuchajcie, uporządkowany. Oczyściłam też roślinki, jakie tutaj się znajdują i zauważyłam, że niektóre doniczki są przesuszone. Nie podlewam wszystkich tych kwiatów, które tutaj mam w szklarni, ponieważ ta nadmiar wody spowodowałby to, żeby one gniły. Także podleję tylko te, gdzie tam naprawdę ta ziemia jest sucha. A tutaj jeszcze przyniosłam, słuchajcie, mój prezent świąteczny, jaki miałam. Przed świętami dostałam takie piękne hiacynty. Te hiacynty mogliście widzieć na jednym z filmów, które robiłam w moim studio nagraniowym. One już przekwitły i teraz obetnę im te listki i zostawię po prostu w szklarni, żeby obeschły, a cebulki później wsadzę do mojego ogródka. Biorę mój świąteczny prezent i wycinam kwiatostany. Kwiatostany wycinam, żeby się już ta roślina nie męczyła, a jednocześnie, żeby cebula wzmocniła się, tak żebym mogła ją potem wsadzić do ziemi. Słuchajcie, poprzestawiałam wszystko, podlałam roślinki, uporządkowałam sobie tutaj tą stronę, troszkę przegrabiłam, doniczki przełożyłam na tą stronę. Tu na półce jeszcze znajdują się moje odżywki różnego rodzaju i także sadzonki innych kwiatów, ale tutaj te pudełka chciałabym przenieść do domku ogrodowego, którym zajmę się kolejnym razem. Za mną już widać pustą przestrzeń, wszystko wyniosłam na zewnątrz i zaraz przejdziemy do tego, jak ja porządkuję, słuchajcie, i jak ja będę chciała się pozbyć nadmiaru rzeczy, bo one się tylko gromadzą i one tylko zawadzają. Ale zanim przejdziemy do sortowania, zanim przejdziecie ze mną do sortowania, słuchajcie, to ta ziemia jest dosyć sucha. Ja ją podlewałam od czasu do czasu, ale nadal jest sucha. W związku z tym mam w beczkach wodę, ponieważ padało, także teraz zleję porządnie tą ziemię wodą. Nie zapominajcie o tym, żeby podlewać właśnie szklarnię, nawet jak w niej nic nie rośnie, bo ta ziemia nie będzie aż tak przesuszona na wiosnę i ona będzie super kumulowała wodę później, jak już będą w niej roślinki. A teraz chodźmy, zobaczycie, ile ja mam śmieci. Jak możecie zauważyć, po prostu tu jest ogrom doniczek i wszystkich przydasiów, które zbierałam, słuchajcie, podczas ostatnich chyba 4 lat. Odkładałam po prostu doniczki w jedno, w drugie miejsce, one się nagromadziły. Już nie mówię o doniczkach, które są obsadzone, stoją w ogrodzie wszędzie, a tutaj po prostu są doniczki na gorsze czasy chyba. Ale miejsca na nie też nie mam za dużo. W związku z tym teraz zacznę najpierw od doniczek i posegreguję sobie je wielkościami i gatunkami, bo mam kilka doniczek też takich glinianych, a większość to niestety, tak jak chyba wszędzie teraz, to są doniczki plastikowe. Ale zanim do tego, to oczywiście łyk kawy świeżo zrobionej. Aż mi się nie chce za to brać, słuchajcie. Ale wiem, że muszę, bo postanowiłam w tym roku pozbywać się tego, co mi jest niepotrzebne. Stawimy sobie krzesło. I tak jak porządkujemy doniczki, słuchajcie, tak jak mówiłam na początek, ja sobie je posegreguję wielkością. Zobaczę, ile tych doniczek mam, bo tak
ile nam tych doniczek potrzebne i jakiej wielkości. Oczywiście te mniejsze doniczki to będą doniczki na jakieś rozsady. Te większe będą na rośliny już znacznie większe. Ale czy jest aż tyle potrzeba? Musimy sobie dokonać, słuchajcie, wyboru tego, co i ile. Na przykład w moim małym ogródku ja mam 6 w sumie grządek warzywnych, szklarnię i jedną grządkę ziołową. To potrzebuję ile tak? 20 sadzonek pomidorów, 20 sadzonek niech będzie papryki. Posiałam, tak jak widzieliście w poprzednim filmie, jak nie, to zerknijcie tutaj link u góry. Posiałam sobie kilka papryczek, takich małych chili i 10 oberżyn. Nie wiem, czy wzejdą, bo nasiona były już dosyć stare, ale jak wzejdą, no to potrzebuję, przypuśćmy, jakieś 50 większych doniczek. Ojej, to dużo jest. No dobrze, to zobaczymy, czy mam tyle. No ale tak, na takie większe już rośliny, jak papryka czy oberżyna, to mam takie wiaderka, one są po kwiatach ciętych z marketu. I te czarne, bo mam czarne i takie siwe, te czarne są mocniejsze i sobie je po prostu tutaj policzę, czy mam tyle, ile trzeba. W Anglii kiedyś one były rozdawane, słuchajcie, za darmo. Teraz niektóre markety sprzedają chyba 10 albo 20 za funtę, czy za 2 funty, nie jestem pewna, w zależności od tego, jaki market, ale zawsze to jest tańsza opcja niż kupować doniczki plastikowe. Także tak, to będzie mi potrzebne, aczkolwiek widzę, że tam jeszcze mam więcej na dole. To sobie to odstawię. Z dużych doniczek rezygnować nie będę. One się zawsze do czegoś przydadzą. Na pierwszy rzut wyrzuciłam wszystkie doniczki, które są mięciutkie, które pochodzą z supermarketu i mają napisy i są też miękkie, także do niczego się mi tutaj nie nadają. A także te wszystkie, które są połamane, gdzieś uszczerbione, gdzieś jest jakaś dziurka. Po prostu to wszystko odrzuciłam. Nawet wiaderko, słuchajcie, które tutaj używałam, ono jest pęknięte, więc wody do niego nie nabiorę, bo wyleci, także też idzie na śmieci. I tak sobie to za chwileczkę po prostu jedną w drugą powkładam, żeby było mniej do śmietnika. Jeszcze mam mnóstwo do przesortowania, ale już pomalutku zaczyna to jakoś wyglądać i zdecyduję, ile mi tych doniczek będzie potrzeba. Tutaj mam tacki wysiewowe, a do tych tacek mam takie pojedyncze komóreczki. One są dosyć małe, ale one się nadają świetnie do pikowania sałaty. Także zostawiam tacki i właśnie te multidoniczki na ten sezon, żeby wykorzystać do sałat. I to już sobie odłożę do koszyka. Z supermarketu kiedyś przyniosłam jakieś kwiaty, ale ta wkładka też jest dobra na doniczki, bo ona nie ma tutaj dziurek na dole, tylko ma tutaj lekko podwyższone te dziurki i ona świetnie będzie słuchajcie, do przenoszenia z miejsca na miejsce doniczek z wysiewami. Także też sobie zostawiam. Podobnie jak z tą białą, też po jakichś marketowych kwiatach po prostu ona jest też fajna, bo odpływów nie ma aż tylu, tylko jest podniesione do góry, także też tutaj będzie na 8 doniczek taka podkładka. Też jakieś kwiaty kupowałam i one są fajne, jak tylko do wysadzenia oczywiście, ale one są fajne, bo one mają duże dziurki i łatwo jest potem wypchnąć całość, żeby poprzesadzać. Przynosiłam jakieś bratki, nie bratki, to mam takie na rozsadniki i też one są fajne, bo one są dosyć głębokie i fajnie się z nich robi wysiewki, także to też zostaje ze mną. Natomiast taka plastikowa, ona jest płytka i ona jest dosyć sztywna, dosyć ciężko mi się z niej wyjmowało i jest gdzieś pęknięta, także idzie na śmietnik. I tak, moi drodzy, posortowałam sobie wszystkie doniczki. Tutaj jeszcze możecie zobaczyć takie pojemniki. Polecam zapytać w lodziarni, czy nie mają pustych pojemników, bo one nie mają dziurek i one się świetnie nadają jako osłonki na takie rozsady.
Mam tutaj ich sporo, plus te duże, które Wam pokazywałam wcześniej. A tu jeszcze dokonałam kolejnego sortu i wyrzucam takie głębokie doniczki po jakichś krzewach owocowych, bo ja już rozsadzać nie będę. Nie są mi potrzebne do niczego. Mam nadzieję, że dzisiejszy film o tym, jak odgracam swój ogród, Wam się podobał. Napiszcie, czy też dokonujecie takiego, słuchajcie, przełomu w ogrodzie i staracie się o to, żeby posprzątać. Pozdrawiam Was serdecznie, życzę Wam cudownego, fantastycznego dnia. Pa, pa! Się zastanawiam, co to jest za linia tutaj, czy to mi coś tu wisi. Nie wiem.